Witam, witam. Dzisiaj przy okazji robienia tego obrazu chciałam dla Was przetestować sytuację, która zdarzyła się niejednemu z nas, bo oczywiście mi też się przydarzyło i to nie jeden raz. Jestem już teraz bardzo uważna, ale chciałam sprawdzić, czy jest coś skutecznego na taką sytuację. A mówię tutaj o tym, kiedy wpadnie na odsłoniętą kanwę z klejem kartka papieru. Na 2 grupach przeprowadziłam ankietę. Na grupie swojej KK Handmade i na grupie Haft Diamentowy. Dziękuję za wzięcie udziału w tej ankiecie. Były tam 3 propozycje ode mnie, które już wcześniej widziałam na dyskusji w grupie i jedna dołożona propozycja od grupowiczki. Dziękuję również. Najwięcej głosów zebrały chusteczki dla dzieci. 32 osoby na to zagłosowały. Skubanie pincetą 16 osób. Przylepianie w tym miejscu na klej 7 osób i propozycja taśma dwustronna przezroczysta. Ja tutaj jeszcze przeprowadzę jeden test, który w ankiecie nie był, także zapraszam do oglądania. Do testowania wykorzystałam kanwę, której nie wylepiałam, gdyż nie podobało mi się to, co dostałam. A teraz, by nie ryzykować od razu obrazu, który wylepiam, przetestuję rzeczy na niej. A na koniec, na tym obrazie głównym, sprawdzę tą metodę, którą będę uważać za najbardziej owocną. Mimo że kanwa się lepi, jak tu widać, ja dodatkowo przylepiam 2 paski taśmy dwustronnej, dokładnie takiej, jaka jest używana do oblepiania kanwy. Przyklejam. Zrobię to porządnie, bo różnie to bywa. Jak widać, tutaj próbuję odlepić jak najwięcej mogę, czyli pierwszy odruch, jaki robimy, gdy nam się przylepi ta kartka. Przy okazji sprawdzam, czy faktycznie ten papier tak się trzyma mocno, że nie mogę go zdjąć. Zwykłe chusteczki dla dzieci. Przyznaję się, że przed tym testem nigdy nie próbowałam chusteczek. Tak więc to jest mój pierwszy kontakt z tą metodą. Miałam obawy, że chusteczka będzie się przylepiać do kleju kanwy i nie wiedziałam, jak to zadziała. W tej chwili w ogóle się nie lepi. Te miejsca, gdzie są suche, się lepią, te nie. Tu pozostawię obraz do wyschnięcia, a ja przejdę do dalszych prób. Wszystkie metody podsumuję na koniec, kiedy pokażę, jak się przylepiają koraliki do w ten sposób spreparowanej kanwy.
a po wyschnięciu taśma zaczyna mi się ładnie lepić. Chociaż tutaj, gdzie był brzeg paska taśmy, którą przyklejałam, ta taśma mi się tutaj, powiedzmy, skurczyła lub zadarła, więc usuwając na rantach trzeba zwrócić na to uwagę, bo mogą być ubytki. Usuwanie papieru zajęło mnie około 5 minut, a suszenie mniej więcej 20 minut. Metoda druga. Skubanie za pomocą pincety. Przygotowałam płótno tradycyjnie 2 paskami taśmy dwustronnej, żeby mieć takie samo podłoże do odlepiania. Porządnie docisnęłam karteczkę numer 2 tej samej wielkości i tradycyjnie pierwszy odruch zaczynam odrywać palcami. Przechodzę później do pincety. Przyznaję się bez bicia, że to jest metoda, jaką zastosowałam, gdy pierwszy raz upadła mi kartka na kanwę i nie wiedziałam, co z tym zrobić. W taki właśnie sposób usuwałam kawałeczek po kawałeczku kartki z kanwy, aż wyskubałam wszystko praktycznie do końca. Jak widać, nie jest to łatwe, jest bardzo czasochłonne i denerwujące, gdyż ten papier się rwie, nie chce się odlepić. Fakt faktem, że po takim wyskubiwaniu nie było idealnie, ja się jednak wspomogłam trochę klejem, później w trakcie, ale to chodziło głównie o jakieś do 5 diamencików, które musiałam dokleić, bo w tym miejscu nie było kleju. Naprawdę byłam zdeterminowana i skubałam bardzo długo, bo szkoda mi było mojego obrazu. A nie znałam żadnej innej metody, ani grupy, gdzie mogłabym się zapytać. Przy takim usuwaniu niestety też również można uszkodzić klej, który pokrywa kanwę, gdyż dłubiąc za głęboko możemy uszkodzić pincetą tą powierzchnię, lub jeżeli to jest tak jak tutaj na brzegu, to tutaj nawet ta taśma, którą przylepiłam, te paski, też mi się odlepiało razem z papierem, więc następne zagrożenie, że po prostu mogło to odejść razem z papierem po brzegach obrazu. Cały ten zabieg trwał 20 minut. Jak widać, dokładnie nie jest usunięty papier. Czy to się lepi? Lepi się mniej, więc w tym przypadku na pewno musiałabym użyć albo taśmy dwustronnej bezbarwnej, którą używałam tutaj, żeby przylepić, albo metodę trzecią na klej, tutaj Magik, który przetestuję w tym miejscu. Rozsmarowałam klej, ale w momencie, kiedy mam go rozsmarowanego, nie widzę symboli. Więc w tym momencie przyczepianie ok, ale nie wiem, co jest pod spodem. Więc jeżeli to jest płaszczyzna, gdzie mam jednakowe koraliki, to nie ma problemu, ale z układaniem wzoru już by był problem. Ale pokażę tutaj, że układam na tym diamenciki. Nie przejmuję się, że klej wychodzi pomiędzy szparami, gdyż tego kleju nie będzie widać.
on się zrobi przezroczysty, a właśnie to, że jest pomiędzy koralikami, to dodatkowo wzmacnia jeszcze je w tym miejscu. Przy filmie, w którym mówiłam o doklejaniu na rantach, też stosowałam klej Magic. Na ten moment wolałabym przykleić sobie na rancie właśnie tą taśmę i uzupełniać na tej taśmie, gdyż daje efekt ona natychmiastowy przyczepności, a poza tym koraliki na kleju potrafią pływać, nie chcą się trzymać w tym samym miejscu i jest bardzo ciężko ją umiejscowić. Tutaj dodatkowo trochę tego kleju jest spod spodu, dlatego koralik się trzyma, ale kładąc go na miejscu, gdzie nie ma w ogóle kleju i chcąc go umiejscowić, żeby był tak jak ja chcę, niestety przesuwałby się i jest to trochę utrudnione. Gdybym na przykład chciała tu, to jak widać on nawet nie chce odejść od długopisu, więc musiałam sobie pomagać dodatkowo pincetą, żeby go w ogóle umiejscowić na tym miejscu, żeby chciał tutaj być. Klej zostawiam do wyschnięcia. Metoda czwarta. Taśma dwustronna, którą tutaj zastosuję do naprawiania płótna. Podobnie, jeżeli zrobiłabym z klejem, na którym jest przylepiona kartka, to odsłoniłabym sobie nadruk i przylepiła na to dwustronną taśmę przezroczystą, która pokazywałaby mi, jakie symbole mam na kanwie. Tą metodę właśnie można by było również zastosować. Tutaj jest taki kawałeczek, który po prostu w transporcie lub przy produkcji ktoś to zrobił bubel. Wycinam skalpelkiem na szerokość swojej taśmy. Ja tu będę potrzebować mniej więcej takiego kawałka. O, tu sobie odmierzam. To będą raz, dwa, trzy krateczki. Ja to wycinam. I teraz za pomocą pincety, skalpel jeszcze nie odkładam, bo może będę potrzebować dociąć, staram się usunąć ten brzydki klej z płótna. Podobna sytuacja może być, gdy przyklei się kartka i będzie uszkodzony kawałek kleju. Usuwam go. W ten sposób dalej zostaje widoczny nadruk. A ja potrzebuję tylko powierzchnię, na której będę przylepiać. Tu to miejsce jest
bez kleju, tutaj ten obszar, ja biorę przygotowany przeze mnie paseczek, dopasowuję go, przyciskam, tu już skalpel mogę odłożyć. Dociskam go sobie. Odlepiam papierek, tak żeby nie zadrzeć kleju. I w tej chwili mam już powierzchnię całą do wylepiania i naprawiony obszar, który był uszkodzony. Metoda 5. Przygotowałam sobie tutaj 2 paski tradycyjnie. Są, lepią się. W tym miejscu przylepiam kapkę. Próbuję ją odlepić. No nie da się. Biorę lód i namaczam tym lodem obszar przylepionej kartki. Mokry, daje mi się ściągnąć. Jak widać, dosyć łatwo mi się usuwa mokry papier rozmoczony na kanwie. Myślę, że ten sposób jest też całkiem dobry. Dosyć szybko mi to poszło, bo też do 5 minut. Efekt jest podobny jak przy chusteczkach dla dzieci. Miejsca namoczone w tej chwili się nie lepią, ale zostawiam do wyschnięcia. Metoda 6. Przetestuję lód w plastikowej kostce, czyli suchy, i sprawdzę, czy samo przymrażanie papieru da jakiś efekt podobny do przylepionej gumy do rzucia do włosów. Przykładam kostki na różny sposób, i po 2, i z góry, i z dołu, i próbuję odrywać. Niestety ta metoda absolutnie tutaj nie ma zastosowania. Tak jak widać, skubać sobie mogę, ale jednak nie odchodzi. Absolutnie nie. I tu już mogę od razu wystawić opinię od 6. metody. Absolutnie to się nie sprawdza. Ocena metody 5, czyli tam, gdzie moczyłam lodem. Kanwa przy sprawdzaniu palcem lepi się jak najbardziej. Będę teraz przylepiać diamenciki. Tu zaczynam od tego miejsca. I znowu szeleszczę, więc odwrócę.
I teraz próba. Czy one się trzymają? Tak, tak. Namaczanie przylepionego papieru lodem też się sprawdza i mogę powiedzieć, że ta metoda jest skuteczna. Przy tej metodzie jednak zalecałabym skrupulatne usuwanie mokrego papieru. Ocena metody czwartej, czyli taśmy dwustronnej. Tak, jestem za, ale tylko w przypadku, gdy jest faktycznie uszkodzony klej na powierzchni kanwy. W innych przypadkach niekoniecznie bym chciała stosować tą metodę, gdyż mogę zastosować inne tutaj pokazane. Ocena metody trzeciej, czyli na klej. Nie. Absolutnie nie, gdyż to się nie sprawdza, nie widać na druku. Umieszczanie diamencików też sprawia problem, nie przylepiają się, tak więc nie. W takim razie cena metody drugiej, czyli podchodzą pinsetą, również absolutnie nie, gdyż stosowanie tej metody samodzielnie do niczego nie prowadzi. Trzeba użyć dodatkowo którejkolwiek innej metody. Uważam, że strata czasu. Próba przylepności do pierwszego. Przepraszam, szeleści, więc może zrobię w drugą stronę. I próba. Taśma lekko mi się tu zmarszczyła, ale widzę, że to dużego wpływu nie ma, bo w momencie, kiedy przylepię, nawet tutaj, gdzie jest brak, przylepiając, gdzie jest zmarszczona taśma, wszystko jest w porządku. Koraliki można spokojnie dolepiać. Trzymają się, jak widać, całkiem porządnie, a taśma się klei. Ok. Metodę oczyszczania chusteczkami dla dzieci uważam za sprawdzoną i godną polecenia. Jestem na tak. Testy testami, a obraz się w międzyczasie tworzył. Jestem bardzo ciekawa, czy wiecie, dla której metody zaryzykowałam przylepienie na tym obrazie papieru. A teraz będzie próba generalna tego, co dzieje się właśnie, gdy sobie zostawimy taki nieosłonięty kawałek w czasie pracy. Mam papier i ups! Przylepione. Panika. Odlepiam. No nie da się. No nie da się. Jak widać, przylepiło się nieźle. Nie oszukuję. I próbujemy na moim wyklejanym obrazie. Chusteczki są, więc spróbujmy działać. Czy panikować, czy to pomoże? Jak widać, faktycznie schodzi bardzo szybko. Dbam tylko o to, żeby usunąć skrawki już namoczone. Jeszcze trochę zostało przy pierwszym podejściu. Górna warstwa tylko zeszła, a jeszcze trochę zostało papieru na kanwie. Ale solidnie pracuję nad tym. Tu sobie wezmę mokrzejszy kawałek i pracuję dalej. Jak widać, schodzi elegancko.
Bałam się, że chusteczka będzie się przylepiać do kleju. Tu tylko sobie zbieram szczątki z kanwy. Ponownie obracam chusteczkę i jeszcze dla pewności przetrę, jak widać po całym kleju. On w tej chwili jest mokry i się nie lepi, tak jak przy próbie. Zostawiam w tej chwili do wyschnięcia i poczekam, ale papieru nie ma. W podobny sposób potraktuję, bo ostatnio czytałam, że komuś się przykleiła książka. No oczywiście, że mi moja książka też się przykleiła. No bo innym radzę, żeby sobie oblepili ranty, a sama tego przy tym obrazie nie zrobiłam. Więc teraz tą samą chusteczką próbuję to jeszcze wyczyścić. Zabrudzone ranty, które przez lenistwo nie oblepiłam, bo jakoś to trzeba wytłumaczyć. Ale jak widać, nawet zabrudzone ranty z klejem da się oczyścić, nawet koraliki pozbierać. I doprowadzić to do całkiem fajnego porządku. Miejsce wytarte po usunięciu, tu jeszcze jakiś paproszek mi została, niteczka chyba po chusteczce, tu dosłownie w tym jednym miejscu i tutaj, gdzie wydawało mi się, że jest nitka, to też jeszcze przetrę, ale tu niech sobie schnie, ale tu mam miejsce, gdzie już mogę sobie wylepiać i spokojnie wrócić do pracy. Jak widać, perfekcyjnie jest wyczyszczone z papieru. Serdecznie gratuluję pomysłu i tego, że ktoś wpadł na to, jak usuwać papier z kanwy. Bardziej myślałam, że inne sposoby się bardziej sprawdzą, tak jak lód. Niestety, jak widać, albo stety, to jest najlepszy sposób. To będę polecać. A jeszcze raz powtórzę, duży podziw, duże podziękowanie dla tej osoby, która wypróbowała i znalazła ten sposób za pomocą chusteczki. Ja oczywiście dalej wykończyłam obraz. Jest tak, jakby nic się z nim złego nie działo, a widać było, że trochę przeszedł. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Ci się podobał. Jeżeli tak, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, to oczywiście zachęcam również do komentarzy i dania mi kciuka w górę. Motywuje to mnie i algorytm YouTube'a. Wszelkie potrzebne informacje umieszczam w opisie pod filmem. Zapraszam również do odwiedzenia mojej grupy na Facebooku. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam po więcej.